Cześć! W tym materiale pokażę Wam 5 najbardziej opłacalnych modeli Canyona. Dokonałem przeglądu ich całej kolekcji 2021 w poszukiwaniu rowerów, które mają ciekawy stosunek ceny do jakości i w swojej klasie są po prostu interesującymi propozycjami. Oto one. Zapraszam do oglądania. Dla mniej wtajemniczonych widzów dodam tylko, że Canyon to niemiecka firma pochodząca z Koblencji, która charakteryzuje się tym, że stosuje model sprzedaży bezpośredniej. W praktyce oznacza to, że Canyon nie ma żadnych pośredników sprzedaży, nie stosuje dystrybutorów, tylko sprzedaje rowery wprost ze swojego magazynu do klientów końcowych. Czyli przykładowo, jeżeli ja chcę kupić rower Canyona, wchodzę na ich stronę internetową, zamawiam rower prosto do domu i dostaję go wprost z ich fabryki. Dzięki temu rowery Canyona są zwyczajnie tańsze, ponieważ w tym łańcuchu biznesowym omijają jeden podmiot. No i faktycznie klienci, czyli my wszyscy, możemy kupić sobie bardzo dobry rower w atrakcyjnej rynkowo cenie. Jeżeli chodzi o sam montaż rowerów, które przychodzą do nas wprost z fabryki w kartonie, to oczywiście to jest rower, który jest praktycznie gotowy do jazdy. Wystarczy najczęściej założyć koło i wyregulować dźwięk kierownicę, także tego nie trzeba się obawiać. Można śmiało kupować rowery Canyona i samo złożenie roweru po wyjęciu go z kartonu jest naprawdę banalne. Zaczynamy od nowego Aeroada. To jest aerodynamiczny, wyścigowy rower szosowy, który na 2021 rok ma swoją nową odsłonę. Jest oparty o zupełnie nową ramę. No i to jest wersja Aeroad CF SLX 8 Disc DA2. Rower, który jest gotowy do ścigania wprost po wyjęciu go z pudełka. I ma bardzo fajne wyposażenie. Są tutaj koła DT Swiss ARC 1400 Die-Cut Disc Brake o wysokości 62 mm, mocno aerodynamiczny profil, który dopasowany jest do konstrukcji tego aerodynamicznego roweru. Do tego Ultegra DA2 z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi. No i taki kompletny rower waży około 7,6 kg i kosztuje 23 199 zł, co zważywszy to wyposażenie i fakt, że jest to rower naprawdę gotowy na wygrywanie tuż po wyjęciu z pudełka, czyni z tego modelu atrakcyjną propozycję. Mamy tutaj oczywiście wiele ciekawych rozwiązań, m.in. fakt, że nowa rama jest szybsza oraz lżejsza niż poprzedni Aeroad, a jednocześnie bardziej komfortowa, zapewnia dużo lepsze tłumienie drgań. Jedną z ważnych nowości w tym Aeroadzie jest również zintegrowany kokpit, który w tej odsłonie jest wyraźnie lżejszy niż te stosowane w poprzedniej generacji, a dodatkowo ma możliwość regulacji kierownicy. Mianowicie boki tej kierownicy są wyciągane, dzięki temu możemy regulować szerokość w zakresie plus minus 20 mm, a jeżeli chcemy wziąć Aeroada do walizki i na przykład zabrać go ze sobą na jakieś wyspy, polecieć samolotem na zgrupowanie, to ten demontaż pozwoli również bezpieczniej przewieźć nasz rower w walizce. No i ważna informacja dla klientów jest też taka, że nowy Aeroad ma bardziej komfortową pozycję i nową geometrię. Dzięki temu ten rower będzie wygodniejszy dla wielu amatorskich użytkowników. Jego geometria oraz pozycja jest zbliżona do tej, którą znamy z modelu Ultimate. No i ten rower będzie w sprzedaży dostępny w okolicach stycznia 2021 roku. Prezentowany przed sekundą Aeroad to był model dedykowany dla naprawdę wytrawnych zawodników, a teraz zjeżdżamy z szosy, wjeżdżamy w teren i z nami jest Canyon Exit CF5, czyli podstawowy karbonowy hardtail do ścigania się w XC i maratonach, którym można spokojnie rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem górskim w takim wyścigowym wydaniu. No i to jest rower, który został oparty o tą najbardziej podstawową karbonową ramę w kolekcji Canyonia, bo przypomnę, że Canyon w tym sezonie ma 3 typy ram. CFR, czyli te najlepsze, CF SLX, czyli te średnie oraz CFSL, te najbardziej podstawowe. One mają takie same parametry sztywnościowe oraz tak samo amortyzują nierówności, natomiast jest to zastosowany tańszy kompozyt węglowy. Trzeba użyć go więcej do produkcji takiej ramy, stąd te podstawowe ramy są cięższe, ale jakością jazdy, jakością działania nie odbiegają od tych modeli najdroższych. Nasz podstawowy Exit CF5 to rower, który kosztuje 7899 zł i śmiało można nim rozpocząć przygodę z amatorską rywalitacją na trasach wyścigów kolarstwa górskiego. Mamy tutaj amortyzowany widelec RockShox Recon o skoku 100 mm oraz napęd będący kombinacją grupy SRAM NX z korbą Stylo
Kaseta ta o rozpiętości 1150 zębów to jest rower, którym naprawdę śmiało możemy forsować trasy wyścigów kolarstwa górskiego, a jednocześnie dobra baza pod ewentualną rozbudowę tego roweru w przyszłości o lepsze komponenty i po prostu wraz z rosnącym poziomem naszej kondycji i umiejętności technicznych rozwijać ten rower o coraz to lepsze komponenty, bo na pewno ta rama to w tym momencie najnowocześniejsze, co Canyon ma w swojej ofercie. Ma nowoczesną, progresywną geometrię. Jeździliśmy na tym rowerze w tej najwyższej odsłonie wprawdzie i naprawdę sprzęt dobrze się prowadzi, ma takie fajne, wyścigowe czucie podczas jazdy w zakrętach, do tego dużą sztywność i naprawdę jest to rower ze wszechmiar godny polecenia wszystkim amatorom ścigania się w XC i maratonach. Rowery dla ścigantów zostawiamy z tyłu, przechodzimy do zupełnie innej kategorii. Jest to e-trekking, czyli elektrycznie wspomagany rower trekkingowy Pathlight On 6. Nowoczesny, bardzo ciekawy rower elektryczny, który sprawdzi się w tygodniu jako sprzęt, którym będziemy sobie dojeżdżali do pracy oraz po prostu używali go commutingowo, a w weekendy taki elektryk to jest fajna propozycja na weekendową wyprawę, weekendowe kręcenie jakichś dłuższych dystansów przy mniejszym zmęczeniu i tak naprawdę mało teraz się mówi o trekkingach. Wszyscy interesują się szosówkami, gravelami, EMTB, a taki e-trekking to jest właśnie bardzo fajna propozycja dla zwyczajnych rowerzystów, którzy po prostu chcą mieć rower do amatorskiego jeżdżenia. Pathlight On to nowoczesna konstrukcja, ma zintegrowany z ramą akumulator, silnik umieszczony centralnie i do tego świetnie wygląda. Mamy tutaj jednostkę napędową Bosch Performance Line CX oraz baterię o pojemności 500 Wh. To jest zestaw, który oferuje spory zasięg. Do tego napęd w wariancie 1x12, nowoczesny napęd Shimano oparty o komponenty Deore oraz XT. Wszystko to zostało uzupełnione o amortyzowany widelec o skoku 100 mm, szerokie opony oraz hydrauliczne hamulce i taki zestaw zapewnia pewność oraz bezpieczeństwo podczas jazdy na tych gorszych drogach, a cały rower kosztuje bardzo niewiele, bo tak naprawdę tak trzeba nazwać tą ofertę, gdyż przy cenie 13 499 zł mamy naprawdę ładny, nowoczesny i dobrze wyposażony elektryczny rower trekkingowy. Przechodzimy do modelu Canyon Endurace AL Disc 6.0, czyli podstawowego aluminiowego roweru szosowego wysokiej klasy. Jest to rower typu Endurance z geometrią, która nada się do takiej rekreacyjnej, ale lekko sportowej, turystycznej, szosowej jazdy. Myślę, że rower, który spodoba się bardzo szerokiemu gronu odbiorców, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem na wstępie, jest w nim sporo z takiej rekreacyjnej szosy, ale jednocześnie Endurace, jak sama nazwa wskazuje, ma w sobie taki pierwiastek sportowy. To jest bardzo fajnie wyposażona wersja, jeżeli chodzi o takie początki z szosową jazdą. Napęd Shimano Tiagra w wariancie 2x10, do tego hydrauliczne hamulce tarczowe, całkiem solidne koła, na pewno mocne i niezawodne DT Swiss E1850 Spline i do tego opony Continental Grand Prix o szerokości 28 mm. To jest zestaw, który na pewno będzie służył przez długie lata, spokojnie pozwoli wkręcić się mocno w jazdę na szosówce i zdecydować co dalej, czy bardziej jedziecie w stronę sportu, czy zostajecie przy rekreacyjnych rowerach typu Endurace. Taka szosówka waży 9 kg i kosztuje 5999 zł i jest naprawdę bardzo solidnym rowerem, któremu już niczego nie brak, by śmiało kręcić długie dystanse na szosie. Na koniec Neuron CF8, czyli karbonowy ścieżkowiec ze skokiem 140 mm z przodu i 130 mm z tyłu, który toczy się na kołach, które mają różny rozmiar w zależności od rozmiaru ramy. Modele najmniejsze, czyli XS oraz S, mają 27,5 cala, natomiast MK, LK i XLK toczą się na dużych 29-calowych kołach. Neuron CF8 to jest rower naprawdę gotowy na takie ścieżkowe katowanie. Ma progresywną geometrię, sprawdzi się podczas całodniowej wyprawy w górach, gdzie będziemy na zjazdach czerpać maksimum flow z jazdy, a na podjazdach sprawnie podjeżdżać, bo ten rower nie jest ciężki, waży 14 kg, do tego kosztuje 12 999 zł i ma naprawdę sensowne wyposażenie. Amortyzator RockShox Pike Select oraz damper RockShox Deluxe Select Plus, do tego koła DT Swiss M1900, no i sensowny napęd, który jest mieszanką Srema GX z NX-em, z nową kasetą o rozpiętości od 10 do 52 zębów, czyli naprawdę sporo. Do tego w hamulce G2 również ze stajni Srema i tak naprawdę jest to rower, któremu już niczego nie brakuje, żeby wybrać się na cały dzień w góry i naprawdę dobrze bawić się nim na szlaku. 5 rowerów, które Wam pokazałem, to są moje typy, subiektywne wybory, których dokonałem na podstawie własnych przemyśleń. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Wy możecie mieć zupełnie inne pomysły na najbardziej atrakcyjne modele Canyona i mam nadzieję, że właśnie nimi
podzielicie się z nami w komentarzach. Czekam na komentarze od Was pod tym filmem. A jeżeli chcecie sprawdzić więcej modeli Caniona, pamiętajcie, żeby wejść na ich stronę www.canion.com. No i mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeżeli tak, zostaw kciuka w górze i żeby być na bieżąco, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie. Dzięki, do zobaczenia.